Od końca 2019 roku już kilka razy eksperci zapowiadali korektę na rynku nieruchomości, ale ta korekta ciągle nie nastąpiła. Spytamy się Marcina Drogomiryckiego, czy korekta jest możliwa, co wynika z Twoich analiz, tym bardziej, że mamy do czynienia, że tak powiem, obecnie z rządem niespełniającym obietnic. Może i dobrze, bo ja wcale nie żałuję, że on niektórych obietnic swoich wyborczych nie spełnia, ale ciągle mamy obietnicę gdzieś wiszącą, kręcącą się, mieszkanie na start, czyli taki popłuczynny po pomyśle kredytu 0%. I to też chętnie porozmawiam z Marcinem, jak ten kredyt, ten pomysł 0% wpływa na zachowanie stron transakcji, kupujących, sprzedających, tym bardziej, że podobno chyba wczoraj czy przedwczoraj miała być jakaś manifestacja pod Ministerstwem Rozwoju i Technologii w sprawie tego kredytu. Zdaje się, że ministrów nie było, bo oni wszyscy byli w Katowicach. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jaki był zasięg tej manifestacji, czy to był dobry pomysł. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj ten kanał. Zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie znajdziesz na przykład te wszystkie tabele, wykresy w takiej lepszej, statycznej formie. Znajdziesz też szkolenia o obrocie nieruchomościami. Zapraszam do wspierania kanału, bo wspierający zawsze dostają dostęp do jakichś ekstra treści. Marcinie, przechodząc do tematu, co dzieje się na rynku sprzedaży i zacznę od razu, żeby Ci ułatwić, od takiego wykresu, co on pokazuje, co to jest, co tu widzimy, jakiś haczyk na końcu w każdym razie widać. Okej, ja zacznę od powitania. Witaj Tomku, witam serdecznie widzów w kolejnym programie z moim skromnym udziałem. Tak, przedstawiłeś wykres wskaźnika trendu cenowego mieszkań realnego, czyli uwzględniającego inflację. No i on wygląda zdecydowanie inaczej niż wykres, który pewnie zobaczymy za chwilę, czyli wykres trendu cenowego w oparciu o wartości nominalne, czyli o te ceny, które widzimy w ogłoszeniach. Tutaj do tych cen właśnie przyłożona jest inflacja. No i jak widzimy, o ile w ostatnim czasie, w ubiegłym roku, ta wartość mieszkań rosła bardzo szybko, bardziej niż inflacja, o tyle w tej chwili widać, że inflacja jest, a ceny mieszkań no, skierowały się w drugą stronę. Krótko mówiąc, kupno mieszkania obecnie wydaje się nie zabezpieczać ulokowanych w nim środków przed inflacją. Mówię oczywiście o takim zakupie i leży. No, jeżeli mieszkanie wynajmiemy, co oczywiście teraz też jest trudne, wówczas oprócz potencjalnej zmiany wartości nieruchomości mamy jeszcze przychód z najmu. Do rynku To tego najmu to jeszcze wrócimy. Chciałem zapewnić oczywiście. widzów. Chciałem Wam pokazać właśnie też te takie okresy, kiedy zapowiadano korektę. To już są tym razem ceny nominalne, czyli ten sam indeks, tylko bez uwzględnienia inflacji, ale proszę, tu były zapowiedzi korekty, tu. No i pytanie, czy tutaj też już możemy się spodziewać, że wchodzimy w korektę. Powiesz parę słów na ten temat? Tak, w mojej ocenie w korektę już wchodzimy. Nawet można powiedzieć, weszliśmy, bo od początku tego roku sytuacja diametralnie się zmieniła na rynku sprzedaży mieszkań. Zakończenie programu Bezpieczny Kredyt 2% mocno wyhamował popyt. Podaż natomiast cały czas rośnie, o tym też za chwilę powiemy na innym wykresie. No i ceny ofertowe można powiedzieć, że przestały rosnąć. One oczywiście, jeżeli patrzymy na te średnie, one cały czas delikatnie, chociaż też nie wszędzie, idą w górę, ale to w dużej mierze jest efektem tego, że na rynek
na rynku jest coraz więcej ofert mieszkań jedno- i dwupokojowych, które z natury rzeczy są droższe. Pamiętajmy, że Droższe w cenie za mm, metr kwadratowy, chciałeś powiedzieć. tak, tak, tak. W przeliczeniu na metr kwadratowy. Pamiętajmy, że w zeszłym roku te mieszkania najszybciej schodziły. W zasadzie można powiedzieć, że sprzedawały się na pniu. W tej chwili tych mieszkań przybywa, wybór jest coraz większy, ale ceny są ubiegłoroczne, tak? Czyli te wysokie. No i to siłą rzeczy wpływa na średnią. Natomiast generalnie pamiętajmy, że ceny ofertowe, o ile w zeszłym roku często były jeszcze podbijane i transakcyjna była wyższa od ofertowej, o tyle w tej chwili można powiedzieć, że normą w przypadku sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym jest upust ze strony sprzedającego. Ja tutaj właśnie chcę powiedzieć o czymś takim, że jest bezwładność w pojmowaniu, uświadamianiu sobie cen nieruchomości wśród sprzedających. Oni często żyją jeszcze wspomnieniami czy też nadziejami na ceny poprzednie, więc najpierw te ceny ofertowe, jeszcze kiedy nadchodzi jakieś przełamanie na rynku, utrzymują się mniej więcej na takim starym, historycznym poziomie, nawet mogą iść w górę, a ceny transakcyjne i to, co powiedziałeś, negocjacje i ten rozdźwięk między ceną transakcyjną a ceną ofertową zaczyna się robić coraz większy. Tutaj widzę też przedstawiłeś taką tabelę średnich cen na rynku wtórnym, rozumiem, kwiecień, no i widzimy jakieś, ale tak naprawdę w tych ofertowych cenach w niektórych miastach nieśmiałe spadki licząc miesiąc do miesiąca. No te kwoty rok do roku są imponujące, ale chyba bardziej nas interesują te zmiany takie miesiąc do miesiąca, czy nawet kwartał do kwartału. No tutaj warto zauważyć, że te spadki są. Pamiętajmy, że w ubiegłym roku co miesiąc, kiedy przyglądaliśmy się tym danym, były tylko i wyłącznie wzrosty. W tym roku już kolejny raz mamy sytuację, że w niektórych miastach te spadki rzeczywiście są. No i jeżeli są spadki cen ofertowych, no to siłą rzeczy ceny transakcyjne też są niższe. Także zmiana jest i to jest właśnie tego dowodem, że sytuacja na rynku obecnie jest już inna niż przed rokiem. Ja od razu pokażę kolejny wykres, gdzie ty podajesz liczbę ofert, zmianę rok do roku, ofert mieszkań na razie, potem będziemy o wynajmach mówili, przeznaczonych na sprzedaż, ale widziałem też taki komentarz na Twitterze, już nie pamiętam kogo, zresztą nieważne, troszeczkę mnie on rozbawił, bo ktoś porównał podaż ofert mieszkań na sprzedaż w marcu 2023, czy też nawet w lutym, stwierdził, że on nie widzi specjalnych zmian i dlaczego ludzie mówią, że podaż ofert w Polsce rośnie, ale tak szczerze mówiąc, taka skala czasami rok do roku to jest za długa na rynku, bo przecież porównując rok do roku, to moglibyśmy pominąć w ogóle istnienie efektu kredytu, bezpieczny kredyt 2% i ponad 70 albo więcej nawet nieruchomości tysięcy sprzedanych w tym kredycie. Czasami warto przyłożyć do rynku nieruchomości i porównywać to w mniejszych odcinkach niż rok do roku. No, ty tutaj prezentujesz rok do roku i też jednak widać zmianę, kwiecień do kwietnia. Tak, tu widać, że w każdym z analizowanych miast, jak i w całej Polsce generalnie, ofert sprzedaży mieszkań mamy więcej niż przed rokiem. Tu, tak jak wspomniałeś, w tak zwanym międzyczasie, czyli w sierpniu, wrześniu ubiegłego roku, ten spadek podaży ofert był bardzo duży. No, znaczy spadek, po prostu zostały mieszkania wyprzedane, wymiecione. I gdybyśmy dzisiejsze porównanie zrobili z okresem, no właśnie, takim początkiem
początkiem września, bym powiedział, ubiegłego roku, no to te wartości procentowe byłyby dużo wyższe, czyli to odbicie teraz względem września ubiegłego roku, no to w każdym z tych miast i w całej Polsce byłoby już kilkudziesięcioprocentowe. Znacznie większe niż widzimy w tej tabeli. Od razu powiem, że pytanie jest z tezą, bo ja widzę, moi znajomi widzą z różnych miast w Polsce pierwsze takie, no powiedziałbym, nieśmiałe podrygi i próby zaklepywania mieszkań, na przykład umowy przedwstępnej z terminem realizacji do końca 2024 lub dłużej, bo motywacja jest taka, tych kupujących, może dostaniemy kredyt mieszkanie na start, to z niego skorzystamy, jak nie, to w razie czego będziemy posiłkowali się zwykłym kredytem. Trudno to zmierzyć, obserwujesz to? Zmierzyć jest to zdecydowanie trudno, ponieważ no, w zasadzie nikt nie ma wglądu w umowy, jakie zawierają kupujący ze sprzedającymi, w te umowy przedwstępne, no może poza notariuszami, chociaż też nie zawsze. Ja ze swojej praktyki, bo przypomnijmy, również pomagam w sprzedaży nieruchomości w Warszawie, nie widzę w tej chwili, aby ta zapowiedź kredytu na start istotnie wpływała na rynek. To znaczy, ani nie ma, znaczy nie spotkałem się póki co z tym zaklepaniem mieszkania w celu oczekiwania na program. Powiedzmy sobie szczerze, wciąż nie wiemy, jaki ten program będzie, ani kiedy on będzie. Także to jest w tej chwili mimo wszystko wciąż jakaś tam gruszka na wierzbie. I czy będzie? Słucham? I czy będzie ten program? Bo Czy nie wiemy, będzie, czy tak. będzie. No, zapowiedzi są, chociaż ministrowie działający w tym ministerstwie, jeden się wybrał na stołek prezydenta miasta, drugi się wybiera do Parlamentu Europejskiego, więc tam taki trochę syndrom ucieczki panuje na razie w ministerstwie. Ale pracownicy pozostają ci sami, ciągle tam pracują ci sami, którzy wprowadzili bezpieczny kredyt 2%, więc w zasadzie co to szkodzi wprowadzić mieszkanie na start? Dokładnie. No i jeszcze a propos kredytu Mieszkanie na start. Pamiętajmy, że o ile bezpieczny kredyt jak wchodził, to mieliśmy te ceny dużo niższe, więc jakby punkt wyjścia był zupełnie inny niż weźmiemy to pod uwagę teraz, tak? Być może ten kredyt wejdzie w życie, być może on będzie korzystny dla jakiejś grupy beneficjentów, natomiast no, stawki są już takie, jakie są dzisiaj, a nie takie, jakie mieliśmy rok temu, czyli tak jak to widzieliśmy w tej tabelce, no, są wyższe od kilkunastu procent do ponad 30% w Krakowie. Wpływa też ten program na zmianę podaży mieszkań, czy też strukturę podaży i strukturę popytu, bo struktura popytu w bezpiecznym kredycie 2%, no to głównie się koncentrowała na tych mieszkaniach mniejszych. Był to, czyli jedno-dwupokojowy, głównie, nie zawsze, ale to była największa taka jakby grupa, istotny nacisk. No i to, tam był warunek, że to w zasadzie to musiało być czyjeś pierwsze mieszkanie w uproszczeniu. W programie Mieszkanie na start nie mówimy o pierwszym mieszkaniu już, bo jeżeli masz tam 3 dzieci lub więcej do dyspozycji swojej, to możesz pozwolić sobie na mieszkanie, na kupno mieszkania, posiadając już wcześniej mieszkanie. W propozycji jest to, że w ciągu 2 lat trzeba będzie je zbyć. Podkreślam słowo zbyć. Zbyć to nie znaczy sprzedać. Można to darować komuś, na przykład swojemu dziecku małoletniemu, jak ktoś lubi tak ryzykować, żeby nie stracić dopłat po tych 24 miesiącach. Taka jest propozycja. Ale zobaczmy też właśnie, jak wygląda ta struktura podaży ofert na rynku wtórnym, bo tak wiele osób mówi, kawalerki są najpopularniejsze. Czy to prawda? Raczej chyba nie. A nie, znaczy jeżeli weźmiemy pod uwagę strukturę podaży, to kawalerki w tych największych miastach stanowią mniej więcej 10% całkowitej podaży ofert sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym. Gros ofert
to są mieszkania dwupokojowe, które, tak jak od lat obserwuję i analizuję rynek nieruchomości, one zawsze plasują się właśnie w tym przedziale około 40-45% i tak to się średnio w tej chwili utrzymuje. Około 1/3 ofert na rynku stanowią mieszkania trzypokojowe, no i kilkanaście procent to te mieszkania duże. Duże mam na myśli 4 pokoje i więcej. I szczerze mówiąc, podobnie rozkłada się popyt. Natomiast w kwestii właśnie tych mieszkań mniejszych, jedno-dwupokojowych, pamiętajmy, że właśnie po wygaszeniu programu Bezpieczny Kredyt 2%, no, tego popytu, tak jak już na wstępie wspomniałem, tego wielkiego popytu na te mniejsze, siłą rzeczy tańsze mieszkania w tej chwili nie ma. Co więcej, na te mieszkania nie ma już tak dużego popytu ze strony inwestorów, czyli tych, którzy kupowali za gotówkę, o to, żeby kupić mieszkanie, puścić je w najem i zarabiać zarówno na wzroście jego wartości, oczywiście w przyszłości, jak i na przychodach z najmu. W tej Do tego chwili najmu za relacja. chwilę przejdziemy, powstrzymam Cię na chwileczkę, przepraszam Ci, brutalnie przerwałem. Z tym najmem chciałem tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że te mieszkania duże, 4 i więcej pokoi, to one w ogóle są dość trudno, nie mówię, że nie są, że są niezbywalne, ale są trudno zbywalne, dlatego że na przykład w takich miejscowościach jak Warszawa często te 4 pokoje to jest cena domu pod Warszawą lub w takim, i to w dobrze skomunikowanej gminie z Warszawą, albo wręcz na jakichś gdzieś tam obrzeżach Warszawy i po prostu niektórzy ludzie wolą kupić sobie ten dom i mieć jeszcze kawałek ogródka. To oczywiście też nie jest zasada, no bo niektórzy cenią sobie mieszkanie czteropokojowe, na przykład w apartamencie z tarasem, no ale spójrzmy się na tę podaż ofert na rynku najmu, o której zacząłeś już mówić i właśnie, co widzimy na pierwszy rzut oka, to ogromne zmiany i to, no może w Poznaniu to żadna prawie, ale w Warszawie ogromna. Tak, no te zmiany w zasadzie z każdym miesiącem, to porównanie rok do roku się zmienia. Są miasta, w których, o właśnie, na przykład w tej chwili tych ofert najmu długoterminowego prawdopodobnie będzie ubywać i tu mam na myśli przede wszystkim Kraków, ale głównie Trójmiasto. Tam po prostu te mieszkania, które w ciągu roku trafiają na rynek najmu długoterminowego, w okresie tym już wakacyjno-letnim trafiają, są kierowane na wynajem krótkoterminowy, który no, po doświadczeniu minionej majówki chyba wszyscy się zorientowali, że mogą generować naprawdę wysoki przychód. W 3 czy w 5 dni wynajęcie mieszkania na ten okres pozwala często wygenerować przychód taki jak normalnie w ciągu miesiąca. Ale wróćmy do najmu długoterminowego. Tak, wszędzie ofert wynajmu mieszkań jest więcej. W Warszawie ten wzrost jest no, imponująco duży. W tej chwili rok do roku jest tych ofert więcej o ponad 40%. No a tak jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, w poprzednim programie, popyt w tej chwili jest niewielki i w najbliższych tygodniach on na pewno nie urośnie. Pierwsze ożywienie, tak naprawdę pierwszego ożywienia możemy spodziewać się w sierpniu, czyli tuż przed początkiem kolejnego roku akademickiego. Natomiast mimo tego ożywienia ja nie spodziewam się wzrostu stawek ofertowych, a przynajmniej znacznego wzrostu. Być może będą tam uwzględnione wzrosty cen opłat dla administracji, prądu, tego typu kosztów. Natomiast co do zasady, moim zdaniem, wzrostu stawek czynszów najmu na razie nie ma się co spodziewać, bo ofert jest dużo, konkurencja między właścicielami mieszkań do wynajęcia się zaostrza. No i krótko mówiąc, żeby znaleźć najemcę,
trzeba go skusić ceną. Ja w ogóle powiem, mogę nawet na dole zamieścić link do poprzedniej audycji na naszym kanale, właśnie odnoszącej się do opłacalności kupowania mieszkań pod wynajem. I prawda jest taka, Warszawa i ta większość takich dużych miast warszawskich wcale nie jest na czele takiej klasyfikacji, gdybyśmy sobie liczyli zwrot z inwestycji w dane mieszkanie. To w Warszawie, ja teraz nie chcę wchodzić w dyskusję, bo to żebyśmy dyskutowali, jak długo jest wynajęte mieszkanie, jak długo stoi puste, jakie trzeba nakłady na remont robić i tak dalej, ale można przyjąć, że w Warszawie zwrot z inwestycji to jest mniej więcej między 17 a 20 lat, zależy jakie mieszkanie, w jakiej dzielnicy kupisz. Są miasta w Polsce, gdzie ten zwrot wynosi na przykład 12 lat, 11, 13. Dodam, że taką ciekawostkę, że na początku lat 90. to taki zwrot z inwestycji w wynajem to było 5 lat. Sobie to wyobraźcie, jaka była relacja czynszu do ceny mieszkań. I na takich rynkach rozwiniętych, im bardziej rozwinięty rynek, to ta relacja często się wydłuża. Te czasy się wydłużają i jeszcze taka sytuacja, że jeżeli kupujesz mieszkanie w Warszawie, to za te same pieniądze w miejscowości, gdzie zwrot nie wynosi 20 czy tam 18 lat, ale 12, to możesz kupić sobie na przykład 3 mieszkania. To taka jest proporcja. Problem jest oczywiście zarządzania najmem na odległość, ale to już też jest coraz lepiej obsługiwane i taka zasada nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka powinna też niektórymi kierować, to jest bezpieczniejsza inwestycja w obliczu ustawy o lokatorach. Poza tym jak chcesz sprzedać, masz 3 mieszkania, potrzebujesz tylko trochę pieniędzy wycofać, to możesz sprzedać jedno. No oczywiście są różnice cenowe i wzrosty cen, ale tego nie liczcie, bo tak naprawdę to na przykład właśnie Warszawa w kategorii największych miast w Polsce jest na ostatnim końcu, jeżeli licząc wzrosty cen procentowo oczywiście, na przykład od 2015 roku są miejscowości znacznie bardziej rosnące w cenie niż Warszawa. O, tyle miałem do powiedzenia na temat najmu i to też chyba tłumaczy taką trochę wstrzemięźliwość ludzi, którzy chcą kupować mieszkania pod najem. Wysyp 42% więcej mieszkań w Warszawie, to też jest skutek tego, że tu wiele osób kupowało mieszkania pod wynajem. One zostały ostatnio oddane przez deweloperów, więc też znowu trafiły na wynajem. No i cóż, co dalej z tym wynajmem? To, tak jak wspomniałem, w najbliższym czasie ożywienia na rynku najmu nie będzie, tak? Dopiero sierpień, wrzesień, kiedy studenci zaczną szukać mieszkań, no ale ofert do tego czasu będzie przybywać. No i konkurencja między właścicielami, między oferentami będzie się zaostrzać. No, lepiej będą się wynajmować mieszkania dobrze zlokalizowane, o lepszym standardzie, no i siłą rzeczy tańsze. Jeżeli ktoś znajdzie podobne mieszkanie o 200, o 300 zł taniej w tej samej okolicy, no to w skali roku jest to oszczędność 2-3 tysięcy złotych. To już jest różnica i to przemawia do osób, które szukają mieszkania do wynajęcia. Znaczy do wynajęcia też przemawia lokalizacja i jeżeli chcesz wynająć, jesteś studentem, to najchętniej wynajmiesz mieszkanie koło uczelni, a nie gdzieś, gdzie musisz jeździć na przykład godzinę w jedną stronę rano i godzinę wieczorem wracać. To po prostu jest normalne, bym powiedział, i wtedy też się stąd biorą różnice cenowe, dlatego też najważniejsza jest lokalizacja. Ale powiedz mi też, czy widzisz, czy też twoi znajomi raportują taki ruch, że osoby, które kupiły mieszkania z nadzieją, że będą zarabiały na wynajmie, w jakiś sposób, no, widząc takie kiepskie ROI, to chcą sprzedać te mieszkania, rzucają je na rynek sprzedaży, czy tego nie obserwujesz?
A jeszcze za mało czasu upłynęło od tego momentu, bym powiedział, początku ochłodzenia na rynku najmu, więc te nadzieje, że jednak się wynajmie, że będzie przychód, no może trochę odwleczony, ale będzie. Także tu jeszcze nie widzę, żeby właściciele już rzucali się ze sprzedażą tych mieszkań, ale oczywiście takie ruchy już są. Natomiast nie ma wątpliwości, że na rynek sprzedaży trafia część z tych mieszkań, które miały być sprzedane już 2, 3 lata temu, ale nie zostały sprzedane, bo zapełnili je przybywający do Polski Ukraińcy. Wtedy no, była to super opcja. Wynajmowało się wszystko, każde mieszkanie, kto miał i dywagował sprzedawać, nie sprzedawać, a tu już byli chętni do wynajęcia, świetnie płacili, bo pamiętajmy, że te czynsze wzrosły, no i wtedy rzeczywiście, aha, nie muszę, no to nie sprzedaję, będę miał co miesiąc przychód z najmu. No w tej chwili, kiedy te mieszkania się zwalniają, kiedy stawki spadają, koszty utrzymania mieszkania rosną, to właśnie te mieszkania, które już co do zasady myśl o ich sprzedaży była dużo, dużo wcześniej, one w tej chwili trafiają na rynek. No i jeszcze pamiętajmy o mieszkaniach kupowanych na peryferiach, często w nowych inwestycjach, ale gdzieś w tych polach, w których jeszcze tam jakiś czas temu rosła kapusta. No te mieszkania jest ciężej wynająć i znowuż ci, którzy je kupowali w okresie tego boomu na najem, byli przekonani, że wynajmie się wszystko wszędzie. No w tej chwili już tak nie jest, już nie wynajmuje się wszystko i wszędzie, wynajmuje się to, co jest właśnie lepiej zlokalizowane, w dobrym standardzie i w dobrej cenie. Krótko mówiąc, żeby tak podsumować tę audycję, to widzimy po raz kolejny zapowiedź przesilenia na rynku sprzedaży mieszkań, ale czy ta zapowiedź i ten scenariusz się ziści, czy nie zostanie zburzony jakimiś zewnętrznymi dla rynku wydarzeniami, a zewnętrzne wydarzenia no to decyzje polityków na przykład, ale też wydarzenia chociażby za naszą granicą, co nie wiadomo jak tam się będzie sytuacja rozwijała. Wiele takich wydarzeń jest, ale sygnał znowu jest, że po raz kolejny ten rynek jak gdyby układał się do korekty, tak to nazwijmy. Stopy procentowe, dodam, kredytów też ostatnio, tak po cichu, ale w ciągu od początku roku kredytów mieszkaniowych to wzrosły mniej więcej, z tych kredytów na stałej stopie wzrosły mniej więcej o 1% i prawie się zrównały z takimi kredytami na zmiennej stopie, co też pokazuje, że jak banki oceniają przyszłość, no zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli chodzi o rynek wynajmu, no to trzeba powiedzieć, że dla tych nowych, którzy chcą kupić dzisiaj mieszkanie, kupić i wynająć, to nie we wszystkich, ale w niektórych lokalizacjach to już nie jest raj. Ta inwestycja jest, powiedziałbym, słaba i radziłbym też pamiętać, że naprawdę wiele osób w ciągu ostatnich kilkudziesięciu czy tam 15 lat zainwestowało w mieszkania pod wynajem, że podaż tych mieszkań pod najem zwiększyła się dramatycznie, no i że też w niektórych miejscowościach okazało się, że ten najem krótki wcale nie jest taki radosny i dobry. Przede wszystkim tak, można powiedzieć, że ten rynek w tej chwili dzięki braku ingerencji, temu okresowi między bezpiecznym kredytem a prawdopodobnie kredytem na start, rynek normalizuje się, stabilizuje, ofert przybywa, ceny można negocjować. Są i kupujący, i sprzedający, bo wiadomo, ten rynek nie zamiera. Niektórzy muszą sprzedać, muszą szybko sprzedać, więc z ich strony ta elastyczność co do ceny jest większa. Są tacy, którzy muszą szybko kupić, bo z różnych powodów muszą się wyprowadzić z obecnego mieszkania, potrzebują na przykład dwóch osobnych, mniejszych. Także ten rynek cały czas żyje, cały czas się kręci, oferty się pojawiają, często pojawiają się właśnie oferty fajne, atrakcyjne, okazyjne, takie,
jakich trudno było uświadczyć w roku ubiegłym, bo wtedy sprzedawały się często mieszkania, tak jak powiedziałem, na pniu. Często one nie trafiały nawet do serwisów ogłoszeniowych. W tej chwili można powiedzieć, że gros ofert jest rzeczywiście szeroko dostępna i czeka na klientów i można fajne oferty znaleźć, można dla siebie do zamieszkania znaleźć ciekawą ofertę. No więc niezmiennie zachęcam do poszukiwań wszystkich tych, którzy o mieszkaniu, o podniesieniu standardu swojego życia myślą. Nie ma co zwlekać. Pragnę też dodać i przypomnieć, mówiłem o tych poprzednich audycjach, ale widać jakieś takie ożywienie również na budowach, wśród deweloperów. No może to jeszcze nie są rekordowe ilości budów rozpoczynanych, ale już widać to wyjście z tego dołka w budowach, no co też będzie owocowało zwiększeniem podaży mieszkań na rynku pierwotnym w niektórych miejscowościach. Was wszystkich zapraszam do subskrybowania tego kanału, do zajrzenia na stronę Cement24.pl, gdzie ta sama audycja i te tabele w takiej bardziej statycznej formie, inne audycje o rynku nieruchomości oraz kursy i szkolenia z obrotu nieruchomościami. Zapraszam do wspierania kanału, bo wspierający dostają więcej. I cóż, trzymajcie się, cześć.